A witam Was serdecznie u mnie w kuchni. Mamy już popołudnie, ale skwar jest okrutny. No i cóż. Powiem tak, ogórki u mnie nie odpuszczają. Ja trochę już tak, trochę zbieram, trochę mi się nie chce, więc one są jakie są. Czyli w większości większe. Tutaj może coś mniejszych, nie wiem. 5 kilo, 6 kilo tych ogórków. Po 2,5 dajmy na to tu i tu. I będę robić sałatkę. Przyniosłam różne warzywa. A że jak to Monia nie pamięta co ma, więc dzisiaj wyjeżdżam ze sprzętem, żeby rękami nie kroić. Moja ta siatkownica wielofunkcyjna stoi i się kurzy, a ja ręcami zawalam. I tak. Tutaj mamy różnego rodzaju właśnie nożyki, końcóweczki, także do ogórków pójdzie na plasterki, do przytrzymywania, żebym sobie paluchów nie pocięła, bo ja to zdolna jestem. Tutaj mamy na różne wiórki, także to pójdzie do selera, marchewki. Można sobie tutaj założyć kratki, kroić w kostkę, no i nawet takie jest do jajek. Tutaj jest taki koszyczek, ale tego koszyczka nie będę używać, tylko bezpośrednio tutaj będę szatkować. Jak to się mówi, te sobie dupki ogonki odkroję i szatkuję. Najpierw ogórki, a potem resztę warzyw. To wszystko pójdzie do dużej michy, bo tego będzie i na noc będzie zostawione. Dodamy składniki pozostałe, a dowiecie się jakie. Na pewno sól, ocet, cukier. A co jeszcze, to wszystko powiem. Także zabieram się za szatkowanie, chociaż szczerze mi się nie chce. Jest gorąco, okno jest otwarte. Pomidory dzisiaj już zrobione, także pora na przerobienie ogórku, bo jak one postoją w taki upał, to one zaraz będą mi więdły. Także najlepiej zerwać tego samego dnia i przerobić tego samego dnia. Także działam. I tak, moi drodzy, ogórków wyszło mi jakieś pół miski. Ja tu dałam 4 łyżki soli. To będę robiła na podwójną porcję. Czyli tak, na pojedynczą by było 2 łyżki soli, a tutaj dałam 4 łyżki soli. Jak już pokroję wszystkie warzywa, to tak. Pół litry octu, pół litry oleju i 2 szklanki cukru do tego i dajecie sobie tam przykładowo pieprz, ziarnka gorczycę, listki laurowe, kminek można dać, kto co lubi z przypraw. Zobaczę, jak mam kebab gyros, to może dam kebab gyros, także zobaczymy. Ja jeszcze, moi drodzy, poszatkuję sobie kapustę. Miałam taką niedużą, ona mi już leżała i myślała się psuć, ale jak nie macie kapusty, to bez kapusty będzie ok, a jak macie więcej, to nawet możecie więcej dać kapusty. Ja ją po prostu jeszcze poszatkuję, bo chcę ją zużyć, żeby ona mi się po prostu nie popsuła. Tu już ubrałam marchewki, kilka marchewek, nie wiem, 1,5 kilogram, 2 średnie selery u mnie. Jak kupicie w sklepie, to może będą większe. No i na takiej jarzynówce będę ścierać, a paprykę i pora oraz natkę selera to wiadomo, że muszę pokroić ręcznie. Jak nie macie pora, to możecie sobie też cebulę, myślę, że 4-5 dużych cebul też poszatkować tutaj i dać. Ja będę dawać dzisiaj pora. Także zabieram się za szatkowanie kapusty. Mówię, kapusta to tak tutaj dodatkowo daję, bo ją po prostu mam, wycięłam głąba. Ona taka nieduża, żeby ją po prostu wykorzystać, a ona tutaj się fajnie w tą sałatkę włączy. A jak macie więcej kapusty, to możecie na przykład dać 1 dużą główkę, 2 mniejsze główki białej kapusty i też będzie ok. Także to nic nie przeszkadza. I powiem Wam, wszystkie warzywa już pokroiłam. Siedzę normalnie na tyłku, nie ruszam się, a ze mnie się, powiem Wam, ciurkiem leje.
I tak, jeszcze koper przyniosłam, połowę dałam tylko tej naci z selera, pokroiłam poraz z zieleniną, dałam jeszcze tutaj, zapomniałam powiedzieć, główkę czosnku pokroiłam, papryki te wszystkie pokroiłam, czyli ogólnie jak macie ładną paprykę, to myślę 4-5 takich ładnych papryk na tą sałatkę. Teraz soli dałam, jak widzieliście, 4 łyżki i teraz dam 2 szklanki cukru, 2 szklanki octu i 2 szklanki oleju. Wszystko zamieszam, przykrywam i do jutra mnie to nie interesuje. Jutro po śniadaniu wkładam w słoiki, pasteryzuję i mamy już pyszny dodatek do obiadu. Mam nadzieję, że to moje ostatnie ogórki w tym sezonie, choć jeszcze różnie to może być, bo ogórki jeszcze, coś ich już tam bierze, ale jeszcze rosną, bo już tyle ogórków w tym roku zrobiłam, rozdałam i dalej te ogórki są. Także taka sałatka, tak naprawdę z tego, co miałam pod ręką. Jeszcze zobaczę, może jakąś przyprawę mam, to tutaj dodam jeszcze jakąś przyprawę do tej sałatki, żeby miała troszkę inny smak, albo troszkę kurkumy. Zobaczę, to wam w sumie powiem. Na razie dodaję, jak mówiłam, pół litra oleju, pół litra octu i 2 szklanki cukru, czyli pół kilograma. I wymieszam. I zobaczę, że jak będę miał jakąś przyprawę, to wam powiem, czy dałam, czy nie dałam i ile dałam. I już wam, moi drodzy, mówię, co dałam z przypraw. Z przypraw dałam tak: łyżkę gorczycy, miałam pół łyżki tylko pieprzu, więc dałam pół łyżki. Jak macie łyżkę, to dajcie w ziarkach. Z 15 ziaren ziela angielskiego. Płaską łyżkę dałam kminku całego i tutaj to żółte to jest kurkuma. Łyżka kurkumy. I oczywiście myję ręce, bo najlepsze mieszadło to są ręce. I wszystko razem łączę. Jak połączę, to wam jeszcze pokażę, jak będzie fajnie kolorowo ta sałatka wyglądać. Olej, cukier i ocet już też wlałam. I już wam pokazuję, jak sałatka wygląda po wymieszaniu. Już nie będę ręki pchać. I zobaczcie, ile jest tego tutaj już płynu. I sobie poszukam ścierkę i zostawiam na noc. Wody tutaj żadnej, jak widzieliście, nie dawałam, bo tu jeszcze dodatkowo puszczą warzywa, soki. Jeszcze jak na przykład już ktoś nie ma ogórków, taką samą sałatkę można zrobić na bazie cukinii po prostu. Ja tu dałam łyżkę kurkumy, zobaczymy, myślę, że wystarczy, żeby też za dużo nie było. Także przykrywam i jutro dopiero będziemy nakładać do słoików. Niech sobie całą noc odstoi. No i moi drodzy, mamy kolejny dzień. Sałatka ładnie puściła soki, postała przez noc. I teraz ja ją nakładam do słoiczków. Mam tutaj część słoiczków, ale myślę, że to będzie mało. Takie słoiki mi zostały, więc takich będę używać. Ze 2 takie półlitrowe. Jeszcze kolejne się umyję, jeżeli będzie za mało. Także nakładam sałatkę do słoików i oczywiście pasteryzacja. Jakieś 15 minut od momentu zagotowania się wody w garnku. Ściereczka oczywiście na spód, moi drodzy. Także zobaczymy, ile w sumie wyjdzie tych słoików. Oczywiście tak nakładam, żeby również był po prostu sok. Zabieram się za nakładanie i później wam powiem, ile w sumie wyjdzie takich słoiczków. Takie słoiki mi zostały, ostatki, więc takie będę używać. Upał jest dzisiaj znowu straszny, no ale cóż, trzeba zrobić pewne rzeczy, tego się nie przeskoczy, więc działam. No i powiem wam, oczywiście zbrakło mi słoików, ale ja sobie zaraz je dorobię, to sobie zaraz przykrywam
I już wam pokazuję, w sumie wyszło mi 10 tych słoików, jeden słoik nie miałam wieczka dopasować, no jak wieczko wiadomo się przekręca, to trzeba dać, drugie 3 wieczka mi odpadło. Już wam pokazuję mniej więcej jak to wygląda, sałatka, bardzo fajnie w słoiczkach. Ja teraz będę ją pasteryzowała, tą pierwszą turę, nie wiem czy mi się zmieści do garnka, czy mi się nie zmieści, także może na 2 garnki, zobaczymy, ale to są mniejsze słoiki, także powinno mi sporo tych słoików wejść. Oczywiście garnek wykładam ścierką, ustawiam, nalewam mniej więcej dotąd wody i od momentu zagotowania 15 minut i naszykuję kolejne słoiki. Potem oczywiście jeszcze sprawdzam, czy wieczka dobrze są dokręcone i odwracam do góry dnem po pasteryzacji. Także miałam dosyć sporo tych ogórków i wskoczyła taka kolejna sałatka z tych warzyw, które miałam akurat na ogrodzie, moi drodzy. Także wykorzystywanie własnych warzyw, wiemy co jemy, ale można też kupić z jakiegoś sprawdzonego źródła, także w zimie taki słoiczek przypomni nam o właśnie tym okresie letnim do obiadu. U nas zazwyczaj jak małe słoiczki to 2 na raz idzie, u nas więcej osób, a jak ktoś po prostu jest mniej osób, to 1 słoiczek sobie otwiera ile potrzebuje. Także kochani, tak to wygląda. Pasteryzuję, odwracam do góry dnem i potem wam jeszcze pokażę po pasteryzacji. No i już wam pokazuję jak wygląda pierwsza partia po pasteryzacji. Pierwsze 7 słoiczków wygląda tak. W sumie wyszło mi 18 słoiczków. Teraz postawiłam do pasteryzacji na 2 garnki. Tak wyglądają te, które już były pasteryzowane. Wyjęłam je i niech one tutaj stygną i pozostałe oczywiście tutaj dołączą. I tak, macie tutaj pierwszy garnek. Mieściło się 4. I drugi garnek będą się pasteryzować. W sumie 18 słoiczków tej sałatki. I tak samo jak się upasteryzują od momentu zagotowania wody w garczku, to po prostu 15 minut wyciągam na deskę do góry nogami. Sprawdzam jeszcze, czy wieczka są dobrze dokręcone. Jeżeli coś by przepuszczało, to wiadomo, trzeba dokręcić, poprawić, sprawdzić i niech sobie po prostu stygną. Także taka sałatka wleciała, a ja idę wam montować ten filmik i się żegnam. Pa, pa.